o takich różnych sprawach, które nas zatrzymują w życiu. O trudnych takich momentach w życiu, które nas zatrzymują. Niedawno taka młoda osoba opowiedziała mi niesamowitą historię o sobie. Ta historia zdarzyła się parę lat temu. Ona była wtedy w bardzo złym stanie psychicznym. Miała depresję, trochę brała wtedy narkotyków, alkohol piła, imprezowała i była w ogóle w bardzo złym stanie, bo w ogóle to robiła, żeby uciec od siebie i od tego złego stanu. I doprowadziła się do takiego momentu, w którym naćpała się leków i wyskoczyła przez okno z 3. piętra. Wyskoczyła z okna z 3. piętra w celu zabicia się. Wyskakiwała. Ale była naćpana, ona była po prostu w takim stanie, że nie wiedziała tak do końca, co robi. Ale jak spadła z 3. piętra i okazało się, że przeżyła, to po prostu jakiś czad. Dziewczyna wyskoczyła z 3. piętra i przeżyła, bo upadła na krzaki. I przyszedł po nią jej chłopak, wziął ją i poszli do domu. Była poobijana lekko. Ale to ją obudziło, to ją otrzeźwiło. Naprawdę ten moment w życiu, kiedy już była bardzo blisko śmierci. No bo wiesz, gdyby tam był beton, to po prostu po niej by było natychmiast. Ona zaczęła doceniać życie. Postanowiła żyć w tym momencie. Jak już wytrzeźwiała, zobaczyła, co się dzieje, zobaczyła reakcję rodziny, wszyscy przerażeni, to ona postanowiła żyć. Wyszła z depresji, przestała brać jakieś narkotyki, alkohol, pić i tak dalej i zaczęła żyć zdrowo. Zaczęło jej się podobać, zaczęła chodzić na siłownię, zdrowo się odżywiać. W ogóle zaczęła mieć fajną taką jazdę na punkcie zdrowia. I zaczęła się interesować psychiką, duchowością. Niesamowite to. Taka mądra dziewczyna bardzo. Jak już jest depresja, to znaczy, że wcześniej były zignorowane różne sygnały, że ktoś bardzo o siebie nie dbał i że coś się działo wcześniej, a depresja jest takim końcowym stadium takiego naprawdę wyczerpania organizmu i psychiki. To już jest bardzo daleko. To też jest moment zatrzymania i rzeczywiście ludzie, którzy mają depresję, jak się z tej depresji wykaraskają, jak zdrowieją, no to też im daje takie otrzeźwienie, takie, że ojej, było niebezpiecznie. No bo w depresji ostatni stadium jest samobójstwo, czy myśli samobójcze. Jak ktoś tam dojdzie, a potem z tego wyjdzie, no to zaczyna czuć życie, zaczyna doceniać. I może tak być, że ta depresja będzie momentem zatrzymania, jeśli będzie jeden raz w życiu i się potem o siebie będzie dbało. Przed chorobą są sygnały i jak się je dobrze odczyta, no to może można zapobiec chorobie. Jakiejś takiej, nie? No bo na przykład grypa dopada człowieka, który jest osłabiony, a człowiek, który jest silniejszy, może nie zachorować na grypę. No wiadomo, że są jeszcze takie niuanse, różne tam bakterie i różne rzeczy, na które nie ma wpływu, ale bywa tak, że silny organizm nam sobie szybciej poradzi, albo szybciej będzie chorował, krócej. No to ma znaczenie po prostu. I wszystko się sprowadza do tego, że musimy dbać o siebie. No na przykład jest taka bizneswoman, mamusia, która ma bardzo dużo zajęć i nie ma na nic czasu i nie pozwoli sobie na to, żeby odpocząć, ale jak ją trzaśnie choroba, no to ją kładzie do łóżka i ona już nie ma siły na nic, musi po prostu zostać w tym łóżku. No nic nie da zrobić wtedy, musisz się zatrzymać. To jest taka jakby siła, być może to jest w ogóle mądrość organizmu, taka siła odśrodkowa, która działa i robi tak, żeby człowiek się nie zajechał tak totalnie. I można tak się zatrzymywać za pomocą chorób, ale można się zatrzymywać trochę tak wcześniej, samodzielnie. Tak jakby profilaktycznie zadziałać, żeby te choroby nie następowały, czyli dbać o organizm tak, żeby nie było przeciążenia. Oczywiście się tak całkiem nie da, no ale chociaż trochę.
Jak człowieka dopada choroba, to jest taki moment, w którym traci kontrolę. Jest taki moment w chorobie, ten początkowy stan, gdzie jest taka walka wewnętrzna, że nie chcesz tej choroby, że nie będziesz chorować i że w ogóle, kurczę, nie zgadzam się. Ale w pewnym momencie trzeba tak jakby odpuścić i powiedzieć sobie, no dobra, no nie pójdę dzisiaj do pracy, nie mam siły. I jest utrata kontroli, znaczy takie puszczenie tej kontroli, że no po prostu, no dobra, no poddaję się. To jest mocny moment. Ja go zawsze pamiętam, tak mocno go czuję w chorobie, to przejście, takie przełamanie i zgoda już potem na tą chorobę. Nie lubimy tego momentu, gdzie musimy puścić kontrolę, ale nie ma na to wpływu i trzeba ją puścić. I co z tego, że nie lubisz? No po prostu musisz ją puścić, nawet jak nie lubisz. Coś się dzieje poza tobą też. To nasze życie jest takie złożone. Jest coś od środka, co my możemy zrobić i jest coś od zewnątrz, co robi coś dla nas. I ta podwójność jest taka, że trzeba tu współpracy. Nauka kontrolowania uczuć. Najlepsza nauka jest wtedy, kiedy zgadzamy się na to, żeby te uczucia przepływały w sposób naturalnie. Czyli tak jakby odpuszczamy kontrolę i pozwalamy, żeby uczucia były po prostu naturalnie. Przy czym jak się bardziej zgadzamy na to, że to idzie w sposób naturalny, to mamy większą kontrolę nad nimi. Taki paradoks. Ja nie umiem tego wyjaśnić dobrze słowami, ale tak jest. No tak jak wypadki samochodowe też takie są czasem, że ktoś po prostu się spieszy. No, spieszy się do pracy, a potem go zatrzymuje taki wypadek, bo on nieuważnie jechał i tam coś zrobił na drodze. No i co, się spieszył, do czego? I takie zatrzymanie jest takie strasznie mocne. I wtedy, no jak jest jeszcze otarcie się o śmierć, to już w ogóle się myśli, jejku, ale po co to w ogóle? Po co ja tak biegnę? Po co ja tak spieszę się? Zatrzymanie powoduje, że przypominamy sobie, co jest w życiu ważne i co jest dla nas ważne. Chore dziecko, jakaś tam, no nie wiem, wypadek, coś, to nam pokazuje, co jest tak naprawdę ważne. Jak się zaczynamy bać o kogoś, że kogoś stracimy, to zaczynamy czuć, jak bardzo on jest dla nas ważny. A na co dzień możemy zapominać, że jest tak bardzo ważny. Albo że bardzo kochamy. No. Jak ktoś zachoruje, ktoś bliski, ktoś dla nas ważny, to wtedy po pierwsze bardzo się martwimy i troszczymy o tą osobę, jakoś w głowie czy w rzeczywistości, a po drugie też myślimy o sobie. To też jak śmierć kogoś bliskiego, to też nas zatrzymuje w taki sposób. Jak myślę, że jak płaczemy na pogrzebie, to często płaczemy nad sobą. Czyli no ten ktoś już umarł, no już go nie ma, prawda? Ale dla nas go nie ma. Zagrożenie wojną może zatrzymać. Takie niebezpieczeństwo, że coś tam nam grozi, to może nas przestraszyć, ale też zatrzymać. A tak naprawdę w takiej sytuacji kryzysowej to my mamy wielkie zadanie, żeby dbać o swój spokój wewnętrzny. To jest coś takiego, że możemy się rozejrzeć i popatrzeć, że nie tylko coś mamy, tam jakieś materialne rzeczy, ale mamy ludzi wokół pięknych i jakieś piękne doświadczenia, wspomnienia. Dziękować ludziom za to, co od nich dostajemy. W ogóle czuć wdzięczność to już jest coś, ale jeszcze wypowiedzieć tą wdzięczność do kogoś, no to jest bardzo duży dar, taki, który możemy dać komuś. Czasem na łożu śmierci ludzie mówią trudne rzeczy, właśnie takie dobre, trudne rzeczy. Ach, kocham Cię, albo tam, nie wiem, jakieś takie, że och, zawsze Cię doceniałem, tam ojciec do syna, czy coś, nie? Mówią takie mocne rzeczy, których zapomnieli powiedzieć wcześniej. Oczywiście przeginam trochę to mówiąc, ale tak jest, że zapominamy czasem powiedzieć dobrych rzeczy do drugiej osoby, a są te dobre rzeczy, tylko one są niewypowiedziane. Samym sobie też. Przecież możemy docenić nawet w sobie różne rzeczy, które są fajne. Możemy się sobie gratulować za jakieś sukcesy, cieszyć się z tego, co zdobyliśmy, gratulować ciężkiej pracy, potem odpocząć, dać sobie nagrodę, robić różne takie rzeczy też wdzięczne w stosunku do samych siebie. Wydaje mi się, że wdzięczność to jest w ogóle taką niesamowitą formą modlitwy.
Mamy w życiu takie tendencje, żeby chcieć, żeby nam się coś przydarzyło, żeby dostać. I czasem prosimy Boga, daj mi, daj mi, daj mi, nie? A taka inna forma modlitwy, kiedy po prostu patrzysz i jesteś wdzięczny, to tak jakby dziękujesz. To jest forma modlitwy. Dziękujesz za to, że masz to coś. Możemy po prostu skierować naszą myśl na to, co mamy, a nie na to, czego nie mamy. Czyli nie na brak i to, że w przyszłości coś mam mieć, tylko na teraz i to, że teraz już mam.